Cześć, siemanko, na moim kanale Przepisy Kamila. Dzisiaj bardzo długo oczekiwany filmik, jak robię chleb na zakwasie. Tutaj dzisiaj dodam rodzynek na specjalne zamówienie Ani. Chciałaby dla męża podarować taki chleb. Także proszę zrobić sobie pyszną kawkę i zapraszam do oglądania. Działamy. W następnych materiałach pokażę Wam, jak robić prawdziwy zakwas i pokażę Wam, jak zrobić prawdziwy staropolski chleb. Jeżeli podobają Ci się moje materiały, nie zapomnij o subskrypcji, będziesz informowany o nowych, ciekawych przepisach. Dzisiejszy nasz chlebek będzie na zakwasie żytnim, na drożdżach suchych. Zakwas też będzie suchy. Pierwsze, co dzisiaj zrobimy, to potrzebujemy 100 g dość dużych rodzynek. Potrzebujemy je po prostu pokroić na mniejsze części, a później będziemy je moczyć w wodzie. Jak już mamy rodzynki pokrojone, wrzucamy wszystko po prostu do wody. Przez ten czas, co będziemy robić ciasto do chleba, one spokojnie się wymoczą. W drugim etapie naszych prac będziemy potrzebować 3 typów mąki. Pierwsza mąka pszenna typ 500. Druga mąka to jest mąka żytnia typ 720 i trzecia mąka jest to mąka żytnia pełnoziarnista typ 2000. Ona nada nam bardzo ładny kolor naszego chleba. Przesiewamy naszą mąkę. Tutaj akurat kolejność nie ma żadnego znaczenia. Tutaj podczas siania mąki pełnoziarnistej oczywiście to wszystko ląduje w naszym chlebie. Wlewamy 400 ml letniej wody. Następnie 7 g suchych drożdży instant. U nas dzisiaj dodaję 10 g zakwasu żytniego suszonego. Możesz również dodać zakwasu prawdziwego, około 100 g. I też będzie dobrze. Jeszcze dodam w nawiasie, że jeżeli robimy na prawdziwym zakwasie wody, dodajemy nie 400, a 300 ml. Dodajemy 2 łyżeczki płaskie soli. Jeżeli chcecie taki efekt, aby posmarować chleb tylko masłem i nie solić, można dodać jeszcze 1 łyżeczkę soli. Wtedy będzie to idealny chlebek pod masełko. Jak zawsze zaczynamy mieszać wszystko drewnianą łyżką. Jak widać, już łyżką nie idzie tego mieszać. Zaraz zaczniemy po prostu ugniatanie ręczne. Dbajmy o sprzęt, czyśćmy. Zawsze lżej jest go później umyć. Prawie zapomniałbym o naszych rodzynkach. Rodzynki po prostu odlewamy i na chwilę dosłownie przekładamy na ręcznik papierowy. Nasze rodzynki już odsączone dodajemy po prostu do masy. Ciasto dosłownie chwilę jeszcze pozagniatamy w misce, aby nasze rodzynki w miarę się połączyły. Przed wyrabianiem ciasta na stole posypujemy odrobinę stół mąką, aby nam to ciasto nie przywierało. Nasze ciasto wyrabiamy tak około 6-7 minutek. To wszystko ładnie nam się połączy. Widać, nasze ciasto bardzo ładnie się połączyło. Formujemy ładną kulkę. Następnie potrzebujemy dosłownie kilka kropelek oleju, aby posmarować nasze naczynie, w którym będzie nasze ciasto wyrastało. Już mamy nasmarowane naczynko, wkładamy naszą puckę. Przykrywamy nasz chlebek zwilżoną ściereczką. Nie zapomnijmy o tym. I zostawiamy tak w ciepłym miejscu, najlepiej pod grzejnikiem, około 90 minut. Zawsze delikatnie
Smaruję olejem blachę, ponieważ wtedy bardzo ładnie nam się papier ułoży. Zwykły olej roślinny. Sam papier również smaruję. Ja akurat używam oliwy z oliwek, jeżeli już chodzi o pieczenie chleba. Równo po 90 minutach nasz chlebek podwoił swoją objętość. Wciągamy naszą puckę i kładziemy w blaszę, w której będzie już pieczona docelowo. Przykrywamy go drugi raz do wyrośnięcia na około pół godziny w ciepłym miejscu. Tak, oczywiście szmatka jest nadal wilgotna. Po 30 minutach nasz chlebek prezentuje się tak. Teraz będziemy potrzebować dość ostry nóż i robimy nacięcia. Ja robię 4 nacięcia poprzek chleba. Przed włożeniem do piekarnika dosłownie kilka kropelek oliwy z oliwek, które rozsmarujemy w całym chlebie. Ponacinany i posmarowany oliwą z oliwek chleb jest gotowy do pieczenia. Nasz piecyk nagrzewamy do 190-200 stopni i nasz chleb będzie się wypiekał około 50 minut. Dokładnie 56 minutach wygląda chlebek tak. Chleb od razu po wyjęciu, jak jest bardzo mocno nagrzany, natychmiast potrzebujemy posmarować bardzo zimną wodą skórkę z wierzchu. Nie zwlekamy. Równomiernie na całą skórkę. Będzie bardzo chrupiąca. Jak widać, chleb mamy równo wypieczony. Spód chleba powinien być tak samo wypieczony jak góra. Po paru minutach studzenia w blaszy przekładam go na taką kratkę, gdzie będzie mógł równomiernie po prostu już ostygnąć całkowicie. Przykrywamy go ściereczką. Widać, chlebek jest bardzo sprężysty, zwarty, skórka chrupiąca. Jeżeli podobało Ci się, zostaw subskrypcję, daj lajka dla zasięgu, zostaw komentarz, pochwal się, jak Ci wyszedł taki chleb. Zapraszam po więcej przepisów na kanał Przepisy Kamila. Pozdrawiam, smacznego.